James Bond w swojej historii przeszedł przez kilka firm zegarkowych, ale od 1995 roku i filmu GoldenEye nieprzerwanie towarzyszy mu Omega. W najnowszej odsłonie przygód 007, No Time to Die, czas na ręce agenta jej królewskiej mości odmierzać będzie Seamaster 300M z 42 mm kopertą z tytanu. Dobór materiału zasugerował ponoć sam Daniel Craig, twierdząc, że lżejszy zegarek zdecydowanie lepiej sprawdza się w akcji. Powierzchnia obudowy jest szczotkowana i, w zależności od wersji, została zestawiona z paskiem NATO albo tytanową bransoletą Milanese. My do testu wybraliśmy drugą opcję. Koperta tytanowego Seamastera 300M jest nieco cieńsza od stalowego odpowiednika, a od góry wieńczy ją mocno wypukłe, szafirowe szkiełko. Patrząc na zegarek widać liczne załamania i odbicia światła, ale to m.in. dzięki nim Omega uzyskała tzw. vintage look. Pod kopułą umieszczono ciemnobrązową tarczę z aluminium. Trafiły na nią nakładane indeksy, które, podobnie jak częściowo szkieletowane wskazówki, wypełniono kremową superluminową. Substancja świeci w ciemności na niebiesko, a wyjątek stanowi wskazówka minutowa oraz kropka na obrotowym pierścieniu, gdzie światło ma barwę zieloną. W dolnej części tarczy i na deklu zauważyć można charakterystyczną strzałkę, tzw. Broad Arrow, która dawniej oznaczała, że przedmiot stanowił własność rządu Wielkiej Brytanii. Brązowo-kremowy projekt przełamują dwa czerwone detale, nadruk Seamaster oraz końcówka wskazówki sekundowej. W tym modelu Omega zrezygnowała z daty. Z jednej strony to chyba najpopularniejsza i najczęściej wykorzystywana komplikacja, a z drugiej fajnie czasem zobaczyć prostą, symetryczną tarczę, której projektu nie zaburza żadne dodatkowe wskazanie. Dekiel zegarka nie jest tym razem przeszklony. Omega zastosowała tu zamknięcie Naiad Lock, które gwarantuje ładne, równe układanie się napisów w stosunku do koperty. To też jeden z detali, po którym możecie poznać podróbkę. Tam, gdzie dekiel będzie znajdował się w przypadkowym położeniu, raczej nie ma mowy o oryginale. Na powierzchnię dekla trafił numer ściśle wiążący się z Bondem. Początkowe cyfry 0552 to kod brytyjskiej marynarki wojennej, a ciąg 9237697 mówi o zegarku do nurkowania. Widoczna dalej litera A oznacza model wyposażony w zakręcaną koronkę, a 007 odwołuje się do numeru licencji na zabijanie należącej rzecz jasna do Jamesa Bonda. Z kolei liczba 62 na końcu nawiązuje do 1962 roku, kiedy swoją premierę miał Dr. No, pierwszy film o przygodach słynnego szpiega z Seanem Connerym w roli głównej. Oficjalnie zegarek ma klasę wodoszczelności 300 metrów, ale wiem, że firma testuje go na wartościach przekraczających 400 metrów. Mówiąc o nurkowaniu, nie można nie wspomnieć również o obrotowym bezelu. Ten z Omegi ma minimalny luz, ale i przyjemny klik. Jego wkładkę wykonano z aluminium, które dzięki specjalnemu procesowi jest bardziej wytrzymałe i twarde. Bondowską Omegę zasila kaliber 8806, czyli mechanizm z automatycznym naciągiem, wychwytem współosiowym koaksjal oraz certyfikatem Master Chronometer gwarantującym odporność nawet na silne pola magnetyczne. Łożyskowany na 35 kamieniach werk pracuje z częstotliwością 3,5 Hz i zapewnia 55 godzin rezerwy chodu. Dzienne odchyłki w trakcie testu nie przekraczały 3 sekund. Wynik zatem bardzo dobry. No dobrze, to teraz trochę o wrażeniach z użytkowania recenzowanej Omegi. Czy poczułem się jak agent 007? Trochę tak. Koperta z tytanu to świetny wybór. Jest lekka i przyjemnie przywiera do nadgarstka. Dla siebie wybrałbym raczej wersję na pasku NATO, niżeli na bransolecie i nie chodzi tutaj absolutnie o jakość wykonania tej ostatniej, bo ta jest bardzo dobra, ale raczej o dopasowanie całości do mojej ręki. Bransoleta Omegi, co fajne, działa trochę jak pasek, pozwalając na łatwą i szybką regulację. Jeśli chodzi o zapięcie, to Szwajcarzy wybrali klamrę na zatrzask, która w połączeniu z samą bransoletą tworzyła u mnie pod nadgarstkiem spore zgrubienie. I choć nie przeszkadza to w noszeniu zegarka, wygląda dość średnio. Zatem jeśli podobnie jak ja macie raczej drobny przegub, to pozostają dwa wyjścia. Albo bagatelizowanie tego elementu, albo przesiadka na pasek, co przecież nie jest żadnym problemem. Poza tym zegarek bardzo mi się podoba. Połączenie brązu z luminową w kolorze ecri, czerwone dodatki i smaczki typu Broad Arrow tworzą jasne powiązanie ze światem militariów. W całości szczotkowana powierzchnia nadaje mu z kolei surowości, którą przełamuje ciepła barwa mocno wypukłego szkiełka. To tak, jakby w jednym modelu zamknąć coś nowoczesnego i vintage zarazem. Zegarek w sam raz dla Jamesa Bonda.